Wszyscy znamy Heroes of Might and Magic. Ta strategia turowa stała się kultowa za m.in. świetny gameplay, ciekawy świat oraz niesamowitą grywalność. Mało kto jednak pamięta o dziadku Heroesów, bez którego możliwe, że te gry by nigdy nie powstały. W tym filmie przyjrzymy się tej marce, która zawsze zostawała na uboczu Heroesów, jednak zebrała wokół siebie fandom, dla którego różni twórcy regularnie dostarczają kolejne odsłony. A z racji, że bardzo często śmiejecie się z mojej wymowy angielskich nazw, albo mówicie, że źle to wymawiam, no to specjalnie dla Was postanowiłem, że dziś wyjątkowo nie będę się wygłupiał i będę wymawiał te nazwy z polskim akcentem, bo to w końcu polski kanał. Ja jestem Przemo z kanału Nonie, a to jest historia serii Kings Bounty. W 1990 roku na rynku komputerowych gier pojawił się tytuł, który dziś wielu zna jedynie z kronik historii elektronicznej rozgrywki. Kings Bounty. Była to turowa gra fantasy łącząca elementy RPG i strategiczne, w której gracz prowadził bohatera w fantastycznym świecie, zbierając armię, podejmując decyzje taktyczne i realizując zadania, by odzyskać potężny artefakt dla króla. Gra została zaprojektowana przez Johna van Kanekheima, który już wcześniej jako założyciel studia New World Computing był znany z serii Might and Magic. Klasycznych RPG o rozbudowanych światach i eksploracji, które zdobyły dużą popularność w drugiej połowie lat 80. W wywiadach Van Kanekheim mówił, że Kings Bounty powstało z jego fascynacji planszowymi grami strategicznymi i RPG. Chciał połączyć elementy, które najbardziej lubił, w formie cyfrowej, turowej przygody. Chciał, aby gracze mogli doświadczyć zarówno taktycznych bitew, jak i aspektów RPG, takich jak różne klasy, artefakty czy eksploracja mapy. Inspirowały go też filmy fantasy, popkultura tamtych lat, co przekładało się na humor i styl rozgrywki. To właśnie Kings Bounty uznaje się dziś za prekursora kultowej serii Heroes, tytułów, które rozwijały podobną koncepcję turowej strategii i stały się jednymi z najbardziej wpływowych gier w gatunku. Pierwsza część Kings Bounty nie doczekała się bezpośredniej kontynuacji przez wiele lat, ponieważ New World Computing oraz 3DO byli zajęci rozwijaniem serii Heroes of Might and Magic. Jej mechaniki i pomysły inspirowały pokolenia projektantów gier i stały się fundamentem dla całej linii strategicznych gier fantasy, które przyszły po niej. Po prawie 18 latach od premiery oryginalnego Kings Bounty, świat zobaczył nową odsłonę serii Kings Bounty The Legend. Po upadku studia New World Computing oraz zmianach na rynku gier, prawa do marki Kings Bounty wykupił rosyjski wydawca 1C Company i deweloper Katuri Interactive. To właśnie to studio postanowiło w połowie lat 2000 odświeżyć klasyk i stworzyć nową grę inspirowaną oryginałem, czego owocem było Kings Bounty Legenda. Kings Bounty Legenda został wydany w 2008 roku. Był to świadomy powrót do klasycznych korzeni, a nie kontynuacja Heroesów. Choć wiele elementów strategicznych i RPG zostawało zaczerpniętych ze starych pomysłów. W porównaniu z oryginalnym Kings Bounty z 1990 roku, Legenda wprowadziła wiele usprawnień i nowych mechanik, które sprawiły, że gra była znacznie głębsza i bardziej angażująca. Gracze wcielają się w poszukiwacza skarbów służącego królowi Markowi, z mnóstwem zadań głównych i pobocznych oraz bardziej rozbudowanym światem Endori. Świat jest swobodnie przemierzany przez bohatera, lecz starcia odbywają się w turach. Jest to połączenie przygody z taktycznymi walkami. Zestaw jednostek jest bogatszy, a system walki daje większe możliwości strategiczne niż w oryginalnym. Mamy tu różne rasy, czary i bonusy taktyczne. System statystyki run umożliwia rozwój bohatera i dostosowanie go do stylu gry, co według recenzentów znacznie pogłębia rozgrywkę w stosunku do pierwszej części. Twórcy z Katuri postawili na łączenie starych sprawdzonych pomysłów z nowymi elementami RPG i strategiami, by odświeżyć formułę, ale jednocześnie zachować ducha oryginału. Dzięki temu Kings Bounty Legenda zdobyła pozytywne recenzje i uznanie graczy, co zaowocowało kolejnymi tytułami w serii opartymi na tym samym silniku. Sukces poprzedniczki sprawił, że rosyjskie studio Katuri Interactive oraz wydawca 1C Company szybko zdecydowali się na rozwinięcie nowej formuły serii. Już w 2009 roku na rynku pojawiła się Wojownicza Księżniczka, czyli samodzielny dodatek, który nie wymagał podstawowej wersji gry. Tym razem gracze wcielali się w księżniczkę Amelię, córkę króla znanego z legendy. Akcja ponownie toczyła się w świecie Endori, ale twórcy zdecydowali się na wyraźne rozwinięcie fabuły i nadanie jej bardziej epickiego tonu, z większym naciskiem na konflikt z demonami oraz eksplorację nowych krain. Był to wyraźny sygnał, że seria nie ma być jednorazowym powrotem do klasyki, lecz pełnoprawną linią gier rozwijającą własne uniwersum. Wojownicza Księżniczka bazowała na systemach z legendy, ale wprowadziła istotne rozszerzenia. Amelia otrzymuje własnego smoka bojowego, którego można rozwijać i personalizować. Smok posiada drzewka umiejętności i aktywne zdolności bojowe, co znacząco poszerza taktykę walki. Gra wprowadza nowe obszary, przeciwników oraz jednostki,
zwiększając różnorodność starć względem poprzedniej części. Zadania poboczne stały się bardziej złożone z większą liczbą dialogów i konsekwencji. Ulepszono ekonomię, tempo rozgrywki oraz balans jednostek, elementy, które w Legendzie bywały krytykowane przez graczy. W 2010 roku wydano również rozszerzoną wersję Wojowniczej Księżniczki Cross Worlds. Zawierało nową kampanię Orkowie w Marszu, dodatkowe lokacje oraz nowe jednostki. Było to rozwinięcie istniejącej formuły bez zmiany silnika, ale oferujące więcej zawartości dla oddanych graczy. Można je traktować jako moment, w którym seria zaczęła funkcjonować w modelu rozszerzeń tematycznych zamiast pełnoprawnych rewolucji. Dzięki Wojowniczej Księżniczce seria umocniła swoją tożsamość jako połączenie RPG i taktycznej strategii turowej, bliższe duchowemu oryginałowi King's Bounty z 1990 roku niż klasycznemu modelowi znanemu z Heroes. Co ważne, gra została dobrze przyjęta przez społeczność i recenzentów, co stworzyło drogę do kolejnych odsłon opartych na tym samym silniku i formule, takich jak Cross Worlds czy późniejsze dodatki fabularne. Po sukcesie Wojowniczej Księżniczki i kolejnych rozszerzeń opartej na tej samej formule, seria weszła w fazę spokojnej ewolucji. Kulminacją tego etapu było wydane w 2010 roku Nowe Światy, samodzielne rozszerzenie oparte na mechanikach zapoczątkowanych w King's Bounty The Legend, rozwijanych następnie w Wojowniczej Księżniczce. Gra została ponownie opracowana przez Chatauri Interactive oraz wydana przez 1C Company i w przeciwieństwie do wcześniejszych części Nowe Światy nie wprowadzały zupełnie nowej kampanii o skali Legendy czy Wojowniczej Księżniczki, zamiast tego skupiono się na nowych odrębnych kampaniach fabularnych, dodatkowych bohaterach, świeżych wyzwaniach taktycznych i nowych lokacjach w obrębie znanego uniwersum. Był to bardziej pakiet przygód dla doświadczonych graczy niż pełnoprawna rewolucja. Twórcy rozwijali znane mechaniki zamiast je przebudowywać. Pod względem systemów rozgrywki Nowe Światy bazowały na rozwiązaniach wypracowanych wcześniej. Utrzymano połączenie eksploracji w czasie rzeczywistym i turowych bitew, rozbudowany system rozwoju bohatera oraz jednostek pozostały trzonem rozgrywki oraz zachowano charakterystyczny, lekko humorystyczny ton narracji. Najważniejszą zmianą było raczej doprecyzowanie balansu i projektowania starć. Kampanie w Nowych Światach były projektowane jako bardziej wymagające, często skierowane do weteranów serii. W momencie premiery było już widoczne, że silnik i fundamenty rozgrywki, choć wciąż solidne, mają swoje ograniczenia technologiczne. Od 2008 roku rdzeń mechaniczny zmienił się niewiele. Dla innych była to zaleta, bo seria zachowała swoją tożsamość i spójność, dla innych sygnał, że potrzebny jest większy krok naprzód. Nowe Światy można więc postrzegać jako symboliczne zamknięcie etapu klasycznej odsłony King's Bounty, tworzonej przez Chatauri Interactive, czyli etapu wiernego duchowi oryginału z 1990 roku, ale funkcjonującego w ramach tej samej technologii i filozofii projektowej. Gdy klasyczna linia gier tworzonych przez Chatauri Interactive zaczęła stopniowo wyczerpywać swoją formułę, marka King's Bounty weszła na zupełnie nowy teren. W 2011 roku rosyjski wydawca 1C Company uruchomił projekt King's Bounty Legions. Darmową grę online opartą na modelu free-to-play, działającą początkowo w przeglądarce internetowej, a później także na platformach społecznościowych. Był to wyraźny zwrot. Zamiast klasycznego, jednoosobowego RPG strategii, gracze otrzymali asynchroniczną grę sieciową, zaprojektowaną z myślą o krótszych sesjach i rywalizacji między użytkownikami. Legions zachowało turowe starcia znane z wcześniejszych części, ale rdzeń doświadczenia został przebudowany. Walki między graczami stały się kluczowym elementem progresji. Mamy tu gildie, wydarzenia i wspólne wyzwania. Gra była darmowa, ale zawierała mikropłatności przyspieszające rozwój. Zamiast swobodnej przygody w otwartym świecie, nacisk położono na system map i instancji. Pod względem mechanicznym zachowano heksowe pola bitwy i kolekcjonowanie jednostek, ale struktura gry była podporządkowana modelowi online. King's Bounty Legions nie było bezpośrednią kontynuacją fabularną wcześniejszych części i nie rozwijało świata w taki sposób jak produkcje Chatauri. Dla części fanów był to interesujący eksperyment, dla innych znak, że marka próbuje odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się rynku gier free-to-play z początku roku 2010. Projekt funkcjonował przez kilka lat, jednak nie stał się filarem serii na miarę Legendy. Z perspektywy czasu można go postrzegać jako próbę utrzymania marki przy życiu w okresie przejściowym, zanim pojawiły się plany stworzenia pełnoprawnej, nowoczesnej kontynuacji skierowanej do rynku AAA. Równolegle do eksperymentu online w postaci Legions, marka rozwijała się dalej w swoim klasycznym, jednoosobowym nurcie. W 2012 roku ukazało się King's Bounty Wojownicy Północy, czyli kolejna samodzielna odsłona oparta na formule zapoczątkowanej przez King's Bounty Legenda. Tym razem gracze wcielali się w Olafa, nordyckiego wojownika, którego ojczyzna została zaatakowana przez nieumarłych. Inspiracja mitologią skandynawską była wyraźna. Surowe krajobrazy, lodowe krainy i motywy wikingów odróżniały tę odsłonę stylistycznie od baśniowej Endorii z poprzednich części. Choć fundamenty rozgrywki pozostały niezmienione, twórcy wprowadzili kilka rozszerzeń systemowych.
pojawił się system Valkyrie, duchowych pomocniczek oferujących aktywne zdolności bojowe i rozwój umiejętności. Wprowadzono nordyckie jednostki oraz nowe warianty przeciwników, co wpłynęło na różnorodność taktyczną. Historia Olafa była samodzielna i niezależna od wątków Amelii, choć osadzona w tym samym uniwersum. Twórcy kontynuowali dopracowywanie ekonomii, zdolności oraz progresji bohatera, bazując na doświadczeniach z poprzednich odsłon. Wojownicy Północy pokazali, że formuła zapoczątkowana w 2008 roku wciąż ma potencjał narracyjny i klimatyczny. Jednocześnie dla nowych graczy i recenzentów było już widoczne, że seria operuje na tym samym silniku i schemacie projektowym od kilku lat. Nie była to rewolucja, raczej tematyczna reinterpretacja sprawdzonego modelu. Marka pozostawała wierna klasycznemu duchowi, jednoosobowa kampania, rozbudowany system RPG i taktyczne bitwy. Wraz z Wojownikami Północy seria wciąż rozwijała się w ramach tej samej wizji zapoczątkowanej przez Chatauri. Jednak rynek gier zmieniał się dynamicznie. Rosły budżety produkcyjne, zmieniały się oczekiwania graczy, a technologie szły naprzód. Ten okres można dziś postrzegać jako ostatni etap klasycznej ery King's Bounty, zanim marka spróbowała wykonać większy, bardziej ryzykowny krok w stronę nowoczesnej reinterpretacji. W 2013 roku marka King's Bounty otrzymała kolejną samodzielną odsłonę stworzoną przez ten sam zespół co wcześniej. Mroczna Siła była rozwinięciem formuły znanej z King's Bounty The Legend, ale z istotną zmianą narracyjną. Tym razem gracze mogli stanąć po stronie sił ciemności. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon, w których wcielaliśmy się w klasycznych herosów fantasy, Mroczna Siła oddawała do dyspozycji 3 grywalne postacie reprezentujące tą złą stronę konfliktu, czyli orka, demonessę i wampira. Każda z postaci miała własną kampanię i zestaw umiejętności, co wprowadziło większą różnorodność stylów gry już na poziomie wyboru bohatera. Pod względem systemowym gra nadal opierała się na sprawdzonym modelu. Eksploracja świata w czasie rzeczywistym, heksowe pola bitwy i turowe starcia, jednak twórcy wprowadzili kilka zmian i rozszerzeń. Mamy tutaj nowe frakcje jednostki, czyli wspomnianych nieumarłych, demony i istoty mroku, mamy różne ścieżki fabularne, czyli wspomniane 3 kampanie, a oprócz tego kontynuowano usprawnienia ekonomii i progresji bohatera. Z perspektywy historii serii Mroczna Siła bywa postrzegana jako kulminacja i jednocześnie zmęczenie dotychczasowej formuły. Twórcy próbowali odświeżyć serię poprzez zmianę perspektywy moralnej i klimatu, ale technicznie ta gra nadal funkcjonowała w ramach silnika z 2008 roku. Był to ostatni duży projekt serii przygotowany przez Chatauri Interactive w tej formule. W kolejnych latach marka trochę ucichła, ale z czasem przeszła w ręce innych zespołów, aby spróbować zupełnie innego podejścia do uniwersum. Po latach rozwijania klasycznej formuły przez Chatauri, marka King's Bounty weszła w nową fazę. W 2017 roku wydawca 1C Company oficjalnie zapowiedział King's Bounty 2. Za produkcję odpowiadało nowe studio 1C Entertainment, wewnętrzny zespół wydawcy, co już na starcie sygnalizowało zmianę kierunku. Twórcy otwarcie komunikowali, że ich celem nie jest kolejna iteracja znanej formuły, lecz pełnoprawny reboot serii. W wywiadach podkreślono, że chcą zbliżyć grę do współczesnych standardów RPG, zwiększyć imersję poprzez kamerę z zapleców bohatera, nadać światu większy realizm i cięższy, mroczniejszy ton. Odejście od silnika używanego od 2008 roku było decyzją strategiczną. Seria miała przestać być postrzegana jako niszowa strategia w starym stylu i stać się nowoczesnym RPG z elementami taktycznymi. Różnice były fundamentalne. Zamiast widoku izometrycznego i planszowej eksploracji, gracze poruszali się po świecie z perspektywy z trzeciej osoby, a świat był bardziej liniowy i narracyjny. Gra oferowała 3 grywalnych bohaterów z własnym tłem fabularnym i rozbudowanym systemem wyborów moralnych, wpływających na rozwój postaci i zdolności. System walki pozostał turowy i oparty na heksach, jednak starcia miały bardziej realistyczną, cięższą estetykę. Zredukowano humorystyczny ton znany z ocą Chatauri, w porównaniu z klasycznymi częściami zmniejszono liczbę jednostek, uproszczono część systemów RPG, świat był mniej otwarty niż w Legendzie czy Wojowniczej Księżniczce, więc była to hybryda RPG akcji z eksploracją świata w czasie rzeczywistym plus osobne taktyczne potyczki. Premiera w 2021 roku spotkała się z mieszanym odbiorem. Najczęściej chwalono oprawę graficzną, próbę poważniejszej narracji oraz ambitne odejście od starej formuły. Najcięższe zarzuty dotyczyły problemów technicznych w dniu premiery, nierównego tempa fabuły, uproszczenia i ograniczenia systemów taktycznych względem poprzednich odsłon i braku tej samej swobody i lekkości znanej z ery Chatauri. Dla części fanów była to odważna próba modernizacji, dla innych utrata tożsamości, która wyróżniała serię od 2008 roku. King's Bounty 2 było najdalej idącą zmianą w historii serii. Większą nawet niż przejście z oryginału z 1999 roku do legendy. Zamiast ewolucji dostaliśmy rewolucję. Pytanie, które dziś towarzyszy tej marce brzmi, czy seria powinna dalej rozwijać nową, bardziej realistyczną wizję, czy wrócić do sprawdzonej, taktyczno-RPGowej formuły z lat 2008-2013. Na tle wielu klasycznych marek z lat 90. King's Bounty wyróżnia się tym, że przeszło pełny cykl. Narodziny, potem zapomnienie, później renesans, później stagnację
i później Reborn. Zachowało rozpoznawalny system walki przez ponad dekadę. Nigdy nie rozwinęło się w ogromne uniwersum transmedialne, a na przestrzeni lat ukazywały się również edycje kompletne, m.in. pakiety zawierające The Legend, Wojowniczą Księżniczkę i Wojowników Północy, które utrwalały erę Chatauri jako zamknięty rozdział w historii marki. Jeśli chcecie sprawdzić lub nadrobić którąś z tej części serii, zerknijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming, gdzie te gry można kupić za naprawdę śmieszne pieniądze. Link zostawiam Wam w opisie. Każdy zakup z naszego linku wspiera dalszy rozwój kanału, za co z góry dziękujemy. Ci z Was, którzy dotarli do samego końca, zostawcie proszę komentarz Kings Bounty, abym wiedział, że też się dobrze bawiliście na tym filmie. My się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.